Siemka, ja jestem Adacho i sami dobrze wiecie, że w życiu są sprawy czasem niewytłumaczalne, albo pytania, na które bardzo trudno udzielić odpowiedzi, albo z jakiegoś powodu nie można udzielić odpowiedzi. Na przykład, jakim cudem dzisiaj rano ześlizgnąłem się z kibla i złamałem deskę? Przecież to powinno być niemożliwe. Prawa fizyki nie pozwalają osobie siedzącej na toalecie spaść z niej. Jednak to się dzisiaj wydarzyło. Tak samo nie mogę wam powiedzieć, dlaczego za moimi plecami jest góra chrupek orzechowych, która właśnie jest pilnowana przez małą. Gdybym wam to powiedział, musiałbym was wszystkich wyeliminować. Ale dobrze się składa, że przyszliście tutaj po odpowiedzi, ponieważ jest to kolejny odcinek komentarzy, od których łysieję i mimo tego, że nie odpowiem wam na wszystkie pytania, odpowiem na kilka z tych, które wybrałem spod poprzedniego odcinka. Za całą aktywność mimo wszystko wam dziękuję. Ostatnio też zapytałem o airfryera i dużo osób polecało mi swoich frajerów. Dzięki wam za wszystkie rady. Tak się składa, że zastanawiam się nad tym. To byłaby rzecz, która by mi się przydała, ale tak sobie myślę, że mam fajny piekarnik i lubię z niego korzystać. Może kiedyś. Tak zapytałem was, żeby po prostu się rozeznać w temacie, bo uważam, że jest to temat jakby inaczej. Warto wiedzieć więcej, prawda? Na moim kanale też są filmy udające, filmy edukacyjne, chociażby o niedźwiedziach polarnych, albo sequel o niedźwiedziach brunatnych. To nie jest tak... Ktoś do mnie napisał. A nie, to tylko w Dokanie się skończył Petan. Kto nienawidzi Petan Battle w Dokanie? Łapka w górę. Tak czy siak, nie o Dokanie dzisiaj. Dzisiaj nie będzie żadnego pytania o Dokanie. A jakie pytania was będą obchodzić, to możecie sobie do nich przewinąć, ponieważ tradycyjnie w opisie będą rozdziały tego filmu. Także, zaczynamy od pytania, które zadał Osioł. Osioł Pospolity. Siema, pytanie do Goku. Pytanie może już się powtórzyło, ale ciekawi mnie, czy Zenkai Boost w przypadku scalenia, czy to poprzez taniec, czy kolczyki Potara, jest dalej do osiągnięcia. Bądź co bądź, tworzą one nową istotę. W przypadku Goku czy Vegety można byłoby założyć, że skoro osiągnęli już limit, to nie powinno działać, aczkolwiek nie wiadomo, w końcu tworzą nową istotę. Co do Trunksa, Gotena, Kaylee, Califli, w przypadku ich sytuacji nie osiągnęli jeszcze limitu Zenkai Boosta, mimo że tworzą też nową istotę, więc przy założeniu, że byłoby to dostępne, czy ich poziomy po zakończeniu fuzji powinny być wielokrotnie zwiększone? Pozdrawiam, dobre pytanie. I można spojrzeć na to w bardzo pospolity sposób, czyli albo by się dało, albo by się nie dało, ale ja bym chciał spojrzeć troszeczkę głębiej, ze względu na to, że jest kilka ruchomych części w tym zagadnieniu, mianowicie to, o czym wspomniałeś, czyli limity Zenkai Boosta, które jak wiemy Goku i Vegeta już prawdopodobnie osiągnęli. W ich przypadku Zenkai Boosty niewiele już dają, więc jeśli Vegeta i Goku są blisko stanu śmierci, to potem po powrocie do zdrowia nie są wzmacniani albo w ogóle, albo na pewno nie aż tak bardzo, jak chociażby w przypadku Namek Sagi, gdzie Vegeta i Goku przechodzili tego Zenkai Boosta co chwilę i wzmacniali się niebotycznie. To zostało już wyczerpane. Tylko że zwróćcie chociażby uwagę na to, jak wyglądało to z Goku Blackiem. Goku Black korzystał z ciała Goku, które przejął już w Dragon Ballu Super. To było ciało Goku, które było w stanie włączyć Super Saiyanina Blue, więc umówmy się, że to już była wersja Goku, która była dawno przy limicie swojego Zenkai Boosta, a mimo tego inna osoba korzystająca z tego samego ciała była w stanie przechodzić Zenkai Boosta. Więc to nie jest kwestia ciała. Być może chodzi tutaj o użytkownika. Może chodzi o jakąś blokadę w głowie. Zamasu nie był świadomy tego, że przechodzi Zenkai Boosta, tak samo jak Goku nie był świadomy, że przechodzi Zenkai Boosta, lecąc na planetę Namek. O tym nam mówił narrator w klasycznym Dragon Ballu. Ale w przypadku fuzji mamy do czynienia z nowym bytem, który ma nowe ciało, ale jego świadomość jest tak naprawdę połączeniem świadomości dwóch składowych. Więc Gogeta czy Vegito są połączeniem Goku i Vegety w zarówno ciele, jak i umyśle. I teraz pytanie, czy to, że Goku i Vegeta nie byliby w stanie już wzmacniać się pojedynczo za pomocą Zenkai Boosta, to również nakłada to ograniczenie na fuzję? Moim zdaniem niekoniecznie, ale problem widzę w innym miejscu. I być może to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, ale moim zdaniem najbardziej prawdopodobna, pamiętając, że dalej rozmawiamy o Dragon Ballu, moim zdaniem fuzja nie byłaby w stanie przejść Zenkai Boosta ze względu na to, że nie byłaby w stanie dojść do stanu bliskiego śmierci. Mówię tutaj o Gogecie, o Vegito, o Kefli, o Gotenksie, czyli o fuzjach tymczasowych. Zaraz sobie powiemy o fuzjach, co by było, gdyby na przykład Goku jako Saiyanin scalił się z Shinem, jako Kaioshinem. Ta fuzja prawdopodobnie byłaby permanentna, prawda? Bo uczestniczyłby w niej Kaioshin. Mowa oczywiście o fuzji Potar. Dlaczego Vegito, Gogeta, Kefla czy Gotenks nie byliby w stanie przejść Zenkai Boosta? Moim zdaniem wyglądałoby to tak, że w momencie, w którym mieliby oni być w stanie bliskim śmierci,
fuzja straciłaby moc podtrzymującą to scalenie, więc po prostu składowe by się rozdzieliły. Widzieliśmy to na przykładzie Vegito, kiedy zużył on moc podtrzymującą fuzję. Widzieliśmy to na przykładzie chociażby, nie wiem czy to jest dobry przykład, ale spójrzmy na Keflę z anime Turnieju Mocy, kiedy kolczyk pękł, kiedy Kefla przegrywała walkę i nagle scalenie się skończyło. Gotenks i Gogeta to były postacie, które raczej rozcalały się ze względu na upływ czasu. Aczkolwiek ani w przypadku Gotenksa, ani w przypadku Gogety nie widzieliśmy sytuacji, żeby oni byli bardzo blisko śmierci, bo kiedy chociażby Gotenks został pochłonięty przez Super Buu, on w kokonie dalej był w Super Saiyanie 3. Więc to nie jest tak, że on był blisko śmierci. Gdyby był blisko śmierci, to by się przemienił w bazową formę, a był w Super Saiyanie 3, więc moim zdaniem nie był bliski śmierci, tylko był po prostu w stanie uśpienia. Był dalej w Super Saiyanie 3, nie stracił transformacji, nie przeszedł do bazowej formy. Oczywiście tutaj można spojrzeć na to dwojako, bo nie mieliśmy jasnego przykładu, ale trudno mi jest sobie wyobrazić, że na przykład taki Vegito zostałby aż tak bardzo obity, nie mówię w ogóle o poziomach mocy, że zostałby aż tak bardzo obity, że byłby w bazowej formie, ledwo by się trzymał na nogach i miałby nadal wystarczająco dużo energii, żeby podtrzymać scalenie. Więc pod tym względem trudno jest mi to sobie wyobrazić. Potem jeszcze mieliby się uleczyć, rozdzielić i Goku i Vegeta jako osobne składowe miałyby z tego skorzystać. No nie wiem. A jeśli spojrzymy na ten przykład, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli fuzja Saiyanina i Kaioshina za pomocą potar, czyli teoretycznie fuzja permanentna. W takim razie trudno byłoby mówić o jakimkolwiek wzmocnieniu po rozcaleniu, prawda? Jeśli fuzja Goku i Shina, czyli na przykład Goshin, miałaby dostać Manto, potem się uleczyć i przeszłaby Zenkai Boosta, myślę, że by przeszła Zenkai Boosta jako sama fuzja w sobie, ale trudno mówić tutaj o Zenkai Boostie po rozcaleniu. Goku raczej nie zyskałby po rozcaleniu, no bo ta fuzja byłaby permanentna. Trzeba byłoby ich rozdzielić za pomocą na przykład smoczych kul, jak Kibito i Shin rozdzielili się w mandze Dragon Ball Super. W Dragon Ball Daima rozdzielili się inaczej, ale to jest inna sytuacja. Więc trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, ale ogólnie jakbym musiał odpowiedzieć jednym zdaniem, to powiedziałbym, że fuzja jako nowy byt jest w stanie przejść Zenkai Boosta, ale trudno jest mi wyobrazić sobie, że te korzyści przeszłyby na składowe po rozdzieleniu. Zwłaszcza na Goku i Vegetę, którzy, tak jak powiedziałem, nie mogą się już dalej wzmacniać. Na pewno nie tak bardzo jak kiedyś w historii. Gruszeckim. Zauważyłem, że Adacho nie chce omawiać tych anime, które naprawdę polubił. Hunter x Hunter, Dr. Stone. Idąc tym tokiem rozumowania, gdyby zaczął oglądać Full Metal Alchemist Brotherhood, też by go nie omawiał. Już o tym kiedyś mówiłem, ale pewnie nie pamiętacie, że ja sobie zacząłem kiedyś oglądać Full Metal Alchemist, ale nie Brotherhood, tylko tę pierwszą wersję. I po 3 czy 4 odcinkach przestałem oglądać. Nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko może dlatego, że nie wciągnęło mnie na początku aż tak bardzo, żebym musiał się dowiedzieć, co jest w następnym odcinku. A u mnie to wygląda tak, że jak ja już sobie zrobię przerwę z czymkolwiek, z anime, czy z serialem, czy z grą, na więcej niż 2-3 dni, to potem trudno jest mi wrócić. Wyjątki są... Na przykład Wiedźmin albo ostatnio Red Dead Redemption 2. To jest gra, o której cały czas myślę, tylko raczej nie gram też ze względu na brak czasu albo na to, że nagrywam albo montuję, więc wieczorem nie chcę siadać do gry, tylko wolę sobie na przykład przygotować materiały na przyszłe dni, dajmy na to jakiś ranking, przygotować i następnego dnia już tylko go nagrać, prawda, a nie tworzyć od zera, więc to jest raczej kwestia dyspozycji czasem, a nie jakiejś antypatii do gry, ale można powiedzieć, że jest to jakaś zasada, chociaż wyjątkiem jest One Piece, bo One Piece zacząłem oglądać z myślą, żeby o tym nagrywać, więc to nie jest tak, że spodobało mi się, a potem dopiero postanowiłem nagrywać, tylko najpierw postanowiłem nagrywać, a w międzyczasie mi się podobało. Ale mogę wam powiedzieć przy okazji, że jestem już przy końcówce drugiego sezonu Solo Leveling. Ostatnio sobie obejrzałem z 6 albo 7 odcinków naraz, bo też tak sobie stwierdziłem, że zrobię sobie wieczór z tym anime. Zostały mi 2 odcinki do końca drugiego sezonu i nie będę póki co mówił, co sądzę, ale mam zamiar na ten temat nagrać film. Więc możecie zostawić suba, żeby nie przegapić tego filmu. Banan 203. Kiedyś śmiałeś się z pytania, czy mniejsze pokazywanie Bulmy w mandze ma związek ze śmiercią aktorki głosowej. Aktualnie animatorzy One Piece proponują Odzie uśmiercenie Sanjiego, bo nie mogą znieść rysowania jego zachowań. Wtedy zmierziła mnie twoja odpowiedź. Nie było to moje pytanie, bo miało jakiś sens. Teraz proszę ustosunkować się, bo jest dowód, iż w branży są myśli o mniejszym czasie antenowym w mandze przez problemy animatorów. Powiem ci, że poczytałem trochę na ten temat i część osób o tym mówi, powiedziałbym nawet, że dużo osób o tym mówi, ale spotkałem się też ze zdaniem, że to jest fake info, że to chce uśmiercić Sanjiego. Inaczej.
Widziałem też przykłady złego traktowania Sanjiego przez Toei, że Toei jest bardziej fanboyami Zoro i Zoro dostaje fajne sceny, podczas kiedy Sanji jest traktowany po macoszemu. Chociażby ostatni, w zasadzie nie ostatni odcinek, to jest jedyny póki co odcinek po tej przerwie 6-miesięcznej One Piece, który oglądałem, ale tam na końcu była taka scena, kiedy wszystkie postacie są pokazane i w oryginale jest tam Sanji gdzieś w tle, ale w anime tego nie ma. W sensie w mandze jest, a animatorzy tego nie narysowali. I myślę, że to może być kwestia tego, że pocięli troszeczkę budżet. W sensie tam wszystkie postacie raczej są nieruchome, a Sanji w mandze był przedstawiony w scenie, w której biegnie z talerzem i idzie komuś dać jedzenie, prawda? Boni bodajże, czy tam komuś, nie pamiętam kto już tam był, Stussy. Więc wiadomo, że są zanimowane takie rzeczy, jak na przykład gryzienie mięsa przez Luffy'ego, czy ktoś, kto coś mówi, ale Sanji, który biegnie w tle, w mandze, musiał też by zostać zanimowany. Nie mógłby zostać po prostu przedstawiony, który stoi, jak stoi, prawda? Więc myślę, że z tego względu został wycięty, bo został pokazany potem osobno, w innej scenie. To nie zmienia faktu, że jest w tym trochę prawdy. Myślę, że mogę się uderzyć w pierś, jeśli chodzi o... Nie pamiętam akurat tego pytania, ale nie mówię, że tak nie było. Pewnie tak było, że wyśmiałem trochę pytanie, w którym stwierdziłem, że mniejsze pokazywanie Bulmy w mandze może być kwestią śmierci aktorki głosowej, ale... To są chyba inne sytuacje, no nie? Toei, z tego co właśnie słyszymy, nie lubi rysować Sanjiego, bo jego zachowania są kontrowersyjne, podczas kiedy śmierć aktorki Bulmy to nie jest coś związanego bezpośrednio z postacią, no nie? To nie jest tak, że animatorzy nie lubili Bulmy i chcieli ją mniej rysować. Przecież gdyby chodziło na przykład o to, że ma być mniej Bulmy w mandze, bo potem jak się pojawi w anime, to będzie musiała mówić nowa aktorka głosowa, która swoją drogą jest już od wielu lat, nową aktorką głosową Bulmy. Bulma była w filmie z Brolim, w filmie Super Hero, w Dragon Ball Daima i tak dalej, więc to nie jest tak, że Bulmy jest nagle mniej. Powiedziałbym nawet, że ostatnio jest jej całkiem sporo. Równie dobrze można byłoby powiedzieć, że teraz jak Frankie z One Piece ma nowego aktora głosowego, to mogliby mniej rysować Frankiego. Oda mógłby mniej rysować Frankiego, bo ten nowy aktor głosowy Frankiego jest bardzo inny. Powiem wam, że jak usłyszałem pierwszy raz tego Frankiego, to aż cofnąłem odcinek i mówię, chwilę, moment, czy to jest taka sama sytuacja jak w Punk Hazard, że oni się pozamieniali ciałami? Nie, potem sobie przypomniałem, że to jest nowy głos Frankiego. Z całym szacunkiem, nie pasuje mi on totalnie, ale to jest raczej kwestia kultowości starego głosu, a nie tego, że nowy jest jakiś inny. No, trudno się przyzwyczaić po prostu. Tymon BZ, dzięki za pozdrowienie i nawzajem. Pytanie do Koku, czy na twojej liście anime do obejrzenia znajduje się Arcane sezon 2? Pytam, bo jakiś czas temu na live pytałem się, czy oglądałeś sezon pierwszy i powiedziałeś, że tak i masz w planach drugi nadrobić, więc zastanawiam się, jak sprawy mają. Czy to jest w ogóle anime? Wydaje mi się, że to jest po prostu serial animowany. Ale zwróćcie uwagę, totalnie przypadkowo dzisiaj ubrałem tę koszulkę, więc mogę wam powiedzieć oficjalnie, że nie, jeszcze nie oglądałem i w sumie nie wiem, czy będę oglądał. Może gdzieś tam znowu coś do mnie piszą. No fajnie, urząd skarbowy. Nie wszedłem do tego pociągu ekscytacji z angielskiego Hype Train, kiedy on jechał przez mój peron. Chodził tutaj o Hype Train tyczący się drugiego sezonu Arcane, więc ten pociąg już odjechał. Nie wiem, czy będę jeszcze tam próbował go gonić i wsiadać do ostatniego wagonu. Ja nie gram w LoL'a już od kilku lat, dobrze się z tym czuję, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze się z tym czuję. Pierwszy sezon Arcane oglądałem, jak jeszcze grałem w LoL'a, więc trochę bardziej się tym interesowałem i też oglądałem LCS-y. W zasadzie to nie jest już LCS, no generalnie esportową scenę LoL'a, Mistrzostwa Świata, MSI i tak dalej. Teraz jestem kompletnie odłączony od tego świata, ale koszulkę dostała Marcia w związku ze współpracą swoją, ona mi się podoba, więc ją noszę. To jest jedyny akcent, który chyba u mnie zobaczycie na kanale związany z Arcane. Chyba że sobie w wolnym czasie gdzieś kiedyś nadrobię i potem wam powiem, że było fajne i tyle. Albo było niefajne i tyle. Dziki Pancernik. Zastanawiałem się kiedyś w robocie, czy Gogeta wiedział o Wegerocie. Znam postacie z DB, trochę wiem o tym świecie, więc próbuję dociec, czy Wegerot wie o Gogecie. Obie fuzje znają Saiyan, to fakt wiadomy, ale czy znajomy znajomego to też mój znajomy? Niby Goku i Vegeta znają fuzję obie, nie wiadomo natomiast, czy one wiedzą o sobie. Nie mogłem nic wymyślić, a nie spytam już autora, poproszę więc o pomoc specjalistę amatora. Piszę więc do ciebie, o Adacho Wielki, proszę cię, rozwiej w kokle te rozterki. Pytań o scalenie w kokle jest bez liku. Jednak tobie odpowiem, dziki pancerniku. Wszakże nie o ciążę czy podwójną fuzję chodzi, więc na to pytanie odpowiedzieć nie zaszkodzi. Wegerot nieco starszy od odpowiednika swego i nie pojawił się ni razu po powstaniu drugiego. Nie miał więc okazji wspomnieć o Gogecie, gdyż ten wówczas istniał tylko w filmowym świecie. Lecz przyszły nowe czasy, a wraz z nimi z Broly, który aktualnie u Whisa się szkoli. Wpierw musiał jednak zostać spacyfikowany przez Gogetę, który wszedł na kanonu ekrany.
Ten, gdy się narodził, stwierdził w okamgnieniu, że chce, by zwracano się do niego po imieniu. Myślał krótką chwilę, lecz zanim podjął decyzję, wywołał z lasu pewną błękitnowłosą pizdę. Ten gorszy, w rękawiczkach, kolczyki nosi ciota. Rzecz jasna chodziło o niebieskiego Wegerota. To tylko mały troll, by wywołać nieco kwiku. Niemniej, dzięki za pytanie, dziki pancerniku. Inso pytanie do Koku. Wiem, że nie lubisz być zmuszany do robienia filmów z One Piece, ponieważ oglądasz teraz sam dla siebie. Ale jakiś czas temu wspomniałeś, że obejrzałeś live action, jak i fan letter, z czego miałeś zrobić filmy. Zastanawiam się, czy porzuciłeś ten pomysł lub nagrasz swoje wrażenia w swoim czasie, gdy będziesz miał na to czas i chęci. Zacznę od fan letter. To jest zbyt krótki odcinek, żeby nagrywać na jego temat przemyślenia. Tak, obejrzałem go, mogę ci teraz powiedzieć, że bardzo mi się podobał. Reżyseria tego odcinka była niesamowita, animacja była niesamowita i szczerze mówiąc trudno jest mi wyobrazić sobie, że miałbym powiedzieć na ten temat coś bardzo odkrywczego. Myślę, że to, co miało zostać powiedziane, to zostało powiedziane przez innych, a w zasadzie domyślam się, bo nie wiem, czy zostało powiedziane, ale fandom One Piece, pewnie też polski i zagraniczny, jest na tyle duży, że myślę, że to zostało po prostu w opinii publicznej okrzyknięte jednoznacznie jako dobra produkcja, więc to, czy ja dodatkowo powiem, że to była dobra produkcja, coś zmieni? Nie. Mówię, że to była dobra produkcja i podobała mi się i nie oglądałem tego z myślą, żeby zapisywać swoje przemyślenia na bieżąco, jakieś swoje teorie i tak dalej. To był tylko jeden specjalny odcinek, więc trudno tutaj mówić o teoriach. W przypadku live action też trudno jest mówić o teoriach tyczących się tego, co będzie dalej, chociaż historia wyglądała nieco inaczej, jak w mandze czy w ogóle w anime. Ale uważam, że robienie live action jest bardzo niebezpieczne. Widzieliśmy to na przykładzie Dragon Ball Evolution, chociaż to jest bardzo ekstremalny przykład, bo tym zajmowali się ludzie, którzy w ogóle Dragon Balla nie znali i trochę odrzucili opcję konsultowania produkcji tego filmu z oryginalnymi jakby japońskimi twórcami, więc to był ich główny błąd, podczas kiedy tutaj Eiichiro Oda dołożył swoją rękę do tego Netflixowego One Piece'a i to wyglądało naprawdę fajnie i efekty specjalne były świetne, aktorzy dobrze dobrani, chociaż uważam, że ten aktor Usoppa jest taki trochę irytujący. Zresztą jak Usopp na początku, więc może to jest plus. Marcia się zakochała w Sanjim, ja się zakochałem w Nami, więc co tu dużo mówić, no. Żyjemy w separacji. Z tym ostatnim to żartuję. Z tym ostatnim. Łukaszowy 1990. Skoro poruszasz Dragon Ballowe rozkminy, to zastanawia mnie jedna rzecz. W ZC córka 18 i Krillana nie miała na początku nosa, a w późniejszych latach cudem pojawił się jej nos na twarzy. Jak to możliwe? Operacja plastyczna? No i skąd kasa? Bo panie, to nie są tanie rzeczy. Też trzeba byłoby brać pod uwagę czynnik estetyczny. No bo jaki jest sens rysowania dziewczyny bez nosa? A co, chłop bez nosa to już może być rysowany? Myślę, że najprostszym wytłumaczeniem jest to, że nos po prostu w ramach dojrzewania płciowego, niech będzie, że płciowego, Maron wyrósł. Na początku miała ona geny ojca, a potem geny matki się uaktywniły i nosek wyrósł. Poza tym, może to było tak, że ona była rysowana bez nosa, ale miała taki delikatny, taką bulwę, czyli niewykształcony nos. Ona miała mieć genetycznie nos, ale geny Krillana spowolniły rozwój tego nosa. Jak dziecko na przykład rozwija się w trakcie ciąży, to też rozwijają się jego narządy, prawda? Też elementy twarzy, uszy, nos, usta i tak dalej. Więc może geny Krillana w trakcie ciąży spowolniły rozwój nosa, ale potem on już zaczął postępować normalnie, więc Maron nos pojawił się dopiero w wieku kilkunastu lat. Zresztą, jeśli byśmy się zastanawiali, czy to jest konsekwentne we wszystkich dziełach Dragon Ballowych, tak, i w mandze Dragon Ball malutka Maron nie miała nosa, a potem miała nos. W Dragon Ballu Super też na początku nie miała nosa, a potem już miała nos. Widzieliśmy to ostatnio w tej sadze Super Hero w wersji mangowej. I w Dragon Ballu GT, jak już wiemy, że była kilkunastoletnia, też miała nos, więc jest ogólny konsensus, że Maron sobie ten nos wyrosła, ale ja stawiam na geny, a nie na żadne operacje plastyczne. Przemek Defi zadaje to pytanie do Goku po raz 100. Co twoim zdaniem zrobiłby Goku, jeśli Chi-Chi pomiędzy sagą Cella Abu wyszłaby za kogoś za mąż, w końcu była wdową, na przykład za Yamszę? Czy on... Nie było nikogo lepszego? Chociaż w sumie mają swoją historię Yamcha i Chi-Chi, prawda? Na samym początku Dragon Balla klasycznego. Czy starałby się ją odzyskać, czy miałby wywalone po tym, jak jednak wrócił do życia, czego nie planował? Dajmy na to, Goku wraca do życia po tylu latach i widzi, że jego żona ma już nowego męża, rodzinę, a może nawet dziecko z kimś innym. Utarł się taki stereotyp, że Goku jest złym ojcem. Moim zdaniem on daje z siebie wszystko. Moim zdaniem Goku jest dobrym ojcem, jest po prostu innym ojcem. To samo tyczy się jego bycia mężem. To, że on w Dragon Ballu Super w anime powiedział, że
nie wie co to całowanie, pal licho. Tego nie było w mandze. Ja sobie wybieram rzeczy, które były w anime i które mi się podobają, to uznaję, że były, a które mi się nie podobają, to uznaję, że nie były. I tak mi się śpi lepiej. To nie jest w porządku, to jest pewna hipokryzja. Oczywiście mówię to też z przymrużeniem oka, bo pamiętam, że to jakby manga jest materiałem, na który powinniśmy bardziej patrzeć, ale ja udaję, że tego nie było. I raczej patrzę na to, że Goku miał sceny w anime, w których wściekał się na przykład, że Zamasu i Goku Black zrobili tam brzydkie rzeczy Gotenowi i Chi-Chi. I to nawet nie jest kwestia tego, że ich tam pozabijali. Po prostu myślę, że w Goku jest zakorzenione jakieś uczucie do Chi-Chi, którego on nie jest w stanie na co dzień aż tak bardzo pokazywać w sposób, w którym my, jako normalni ludzie, albo po prostu inni ludzie, bylibyśmy w stanie zrozumieć, albo docenić. Więc ja myślę, że gdyby Goku zobaczył, że Chi-Chi ma nowego męża, to by się w nim odpalił pewien instynkt. Nie ultra instynkt, chociaż może też. To byłoby na pewno niemiłe dla Yamszy, gdyby Goku odpalił do niego ultra instynkt. Myślę, że odbiłby swoją żonę z powrotem, chociaż taka najbardziej realistyczna odpowiedź to myślę, że to, że Chi-Chi, ona jest bardzo honorowa. I to jest widoczne w różnych mangach i fanowskich, ale też w Dragon Ballu, kiedy ona po prostu jest wierna Goku, nawet mimo tego, że Goku nie ma. Ona zawsze za nim tęskni, zawsze chce, żeby on wracał. Nawet jak on żyje, ale wylatuje na kilka miesięcy gdzieś na trening, to ona za nim czeka i jest bardzo wierna. Myślę, że to jest taka ciekawostka, bo przeczytałem taką rzecz, że w Japonii co prawda nie ma takiego jakiegoś tabu, że żona nie mogłaby, w sensie inaczej, że wdowa nie mogłaby wyjść za mąż ponownie. Nie ma z tym żadnego problemu, chociaż oczywiście to też jest kwestia indywidualnych preferencji, ale w czasach samurajskich były żony, które ze względu na swój własny honor i przywiązanie do męża, który niestety gdzieś zginął na wojnie, same decydowały się na takie dożywotnie bycie wdową. Więc myślę, że Chi-Chi, jako osoba, która też trenowała sztuki walki, być może wyznaje jakieś zasady kodeksu sztuk walki, jest osobą, która pochodzi raczej z prowincji, co można było wywnioskować po jej akcencie, może jest też ze względu na to w pewien sposób bardziej przywiązana do swojego męża i może bardziej wyznaje zasadę, że to jest jej mąż do końca jej życia, nawet jeśli on odejdzie gdzieś tam w młodości, tak jak Goku odchodził kilka razy. Kamil Kwiatkowski, pytanie do Goku. Czy nie uważasz, że Saiyanie z szóstego wszechświata wyglądają, jakby krzyżowali się ze swoimi Cufulianami do tego stopnia, że stali się jedną rasą? Może to być wyjaśnienie ich odmiennego wyglądu, węższe oczy, mniejsze i chudsze ciała, brak ogonów i dlaczego mogą się łatwiej transformować, wyższa inteligencja, lepsze zrozumienie. Po pierwsze, to mi się trochę nie klei, ponieważ Cufulianie w naszym siódmym wszechświecie byli na planecie Plant, czyli późniejszej planecie Vegeta. A jak Saiyanie z siódmego wszechświata trafili na planetę Vegeta? No, musieli wynosić się ze zniszczonej planety Sadala, która była oryginalnym domem Saiyan. Podczas kiedy w szóstym wszechświecie ta planeta Sadala jeszcze istnieje. Saiyanie żyją na planecie Sadala, a Cufulianie z szóstego wszechświata, o ile istnieją, myślę, że mogą istnieć, żyją na swojej planecie Plant, więc w szóstym wszechświecie prawdopodobnie Saiyanie i Cufulianie w ogóle się ze sobą nie spotkali. Może się gdzieś tam spotkali i się zaczęli krzyżować, ale żeby to wyglądało tak, że zostały te krzyżówki główną częścią społeczeństwa sajańskiego, że ci czystokrwiści Saiyanie zostali jakby wymarli, a pojawiły się tylko hybrydy cufuliańsko-sajańskie. Nie sądzę, żeby tak to wyglądało, zwłaszcza jeśli spojrzymy sobie na mangę, czy w ogóle na Dragon Balla Super. Tam nie było tak, że byli tylko Saiyanie pokroju Kabby, chudzi, no nie? Chociażby był ten Renso, czyli ten brat bodajże Kalifli, albo inni Saiyanie, którzy wyglądali bardziej normalnie, więc myślę, że Kabba jest po prostu takim wyjątkiem. Jakub Zmienko, pytanie do Goku. Co sądzisz o takiej teorii? Kiedy Dragon Ball Super dogoni zakończenie Dragon Balla Z, a Goku wróci po trenowaniu Uba, to wraz z Vegetą osiągną tak wysokie poziomy mocy, że będą już zbyt potężni, by mieszać się w sprawy śmiertelników. Obrońcami Ziemi stanie się nowe pokolenie wraz z Ubem, a Goku i Vegeta jedyne co będą mogli robić, to doradzać, tak jak Beerus i Whis. Wiem, że to może niesprawnie napisałem, ale mam nadzieję, że zrozumiesz, o co mi chodzi. Pozdrawiam, miłego dnia, tobie życzę i wszystkim oglądającym odcinek. Pozdrawiam fanów Bleacha. Myślę, że jest na to duża szansa, ze względu na to, jak się zakończyła w ogóle saga Super Hero. Gohan był określony przez Goku jako nowy obrońca Ziemi. Nie chodzi o to, że dostał teraz pracę, żeby chronić zawsze Ziemię, ale Goku powiedział na głos, że widzi, że teraz Ziemia będzie bezpieczna, jeśli ich nie będzie. Więc nie widzę przeszkód ku temu, żeby Vegeta i Goku zajmowali się sprawami, powiedzmy, mniej ziemskimi, a bardziej wszechświatowymi, a chociażby Gohan i Piccolo mogliby zostać na Ziemi. Tyle, że mieliśmy już sytuację w Sadze Moro, kiedy mieliśmy walki na całej Ziemi, drugoplanowe postacie mogły się wykazać. Mieliśmy tam też Gohana i Piccolo, Yamcha, Tenshinhana, Chaozu, androidy.
To było akurat fajne. Potem i tak Goku i Vegeta wpadli na sam koniec. No ale Super Hero też wykorzystało ten motyw, że Goku i Vegeta nie byli na Ziemi. Zresztą w Resurrection of F też mieliśmy ten motyw, że Goku i Vegeta nie są na Ziemi, więc ten motyw, że dwóch najsilniejszych bohaterów, Goku i Vegeta, nie licząc tych bogów, są celowo odsuwani od walki, żeby inni mogli się wykazać, to nie jest nowy motyw. To już widzieliśmy kilka razy, więc myślę, że to nie byłoby odkrywcze, ale jeśli do akcji doszedłby up, to można byłoby wykorzystać tę opcję jeszcze raz, ale inaczej troszeczkę, czyli wziąć pod uwagę, że up ma w sobie boską ki i powiem ten pomysł, o którym mówiłem już od wielu lat. Up mógłby zostać porwany. Ze względu na to, że ma boską ki. Ktoś mógłby chcieć Uba wykorzystać, albo ze względu na tę boską ki, albo ze względu na to, że ma on w sobie Majin Buu, albo inaczej, jest reinkarnacją Majin Buu. Może ktoś z Królestwa Demonów? Jakieś nawiązanie do Dragon Ball Daima? Nie wiem. Jan Wymański, pytanie do Koku. Ile sak jeszcze widzisz w DB? W sensie posadze granoli. Ile byś jeszcze tych sak zobaczył i o czym miałyby opowiadać? Myślę, że tyle, ile jest furtek otwartych. Trudno będzie wykorzystać wszystkie furtki, ale Dragon Ball jest znany z tego, że otwiera furtkę i w nią nie wchodzi. Po prostu daje nam tyle możliwości do poprowadzenia historii w różnych momentach, prawda? To nie jest tak, że mamy tylko otwarte zakończenie. Mamy wiele otwartych wątków po drodze. Mamy rzucone rzeczy w eter tyczące się jakiejś budowy świata albo historii postaci, która mogłaby być ciekawa, ale nikomu nie chce się tego ruszać. Albo po prostu osoby decyzyjne na górze Shueisha nie pozwalają tego ruszać. Już ostatnio mówiłem, że uważam, że Toyotaro, gdyby mógł, to by chciał zrobić taką opcję w stylu spin-off jak Gevo, jak on dołączył do Armii Czerwonej Wstęgi. Jak Beerus i Champa, będąc bliźniakami, niby pochodząc z jednego miejsca, stali się bogami zniszczenia, dodatkowo bliźniaczych wszechświatów. Jak to wyglądało? Tych pomysłów na spin-offy, na takie historie poboczne, nawet gdzieś tam osadzone wcześniej w historii jest mnóstwo, ale jeśli chodzi o takie rzeczy, które moglibyśmy zrobić już teraz, przede wszystkim Up, Black Freeza, podróże do innych wszechświatów, być może rewanż z Jirenem, bo to też zostało zasugerowane, odwiedziny planety Sadala w szóstym wszechświecie, czyli generalnie też podróż do szóstego wszechświata. Cokolwiek z Królestwem Demonów, być może właśnie powiązanie tych różnych wątków i chociażby to, o czym mówiłem ostatnio, czyli Cufulianie. I pomysłów na nowych przeciwników też jest sporo. Ja uważam, że można byłoby wykorzystać motyw Cufulian, a jeśli już naprawdę nie chcą się jakoś bardzo wysilać, tylko wziąć pomysł, który już istnieje i trochę go inaczej ukształtować, to w Dragon Ballu GT jest pomysł na złe smocze kule. Zresztą Cufulian też Dragon Ball GT wykorzystał. Złe smocze kule albo ta negatywna energia, która się gromadzi w smoczych kulach, to by idealnie pasowało do tego, że ostatnio w Dragon Ballu smocze kule są wykorzystywane bardzo często i czasami po prostu na rzeczy głupie, czyli podniesienie dupci Bulmy i można byłoby to sprawnie powiązać z tym, że ta negatywna energia w smoczych kulach się kumuluje. Reiki37, pytanie do Koku. Adaś, jak sądzisz, jak rozwinął postacie, które zostały wprowadzone, jak na przykład Dr. Hedo, Granola, Merus itp. Jak widzisz ich dalszy los? Pozdro, Adi Acho. Pozdro. Dr. Hedo dostał pracę razem z Gammą 1 w korporacji Kapsuła. Czy ich zobaczymy? Myślę, że będą postaciami drugoplanowymi, które będą odpowiedzialne ewentualnie, chociażby Hedo. Myślę, że będzie odpowiedzialny za jakąś rzecz, która się pojawi w fabule pokroju Pilafa, na przykład. Nie, że Pilaf będzie tą rzeczą, tylko myślę teraz o Pilafie, który w tej sadze prequelowej do Super Hero razem z Shu i Mai mogli zamieszkać w korporacji Kapsuła, ale pod warunkiem, że tam pracowali. Czyli jakieś takie sprawne umiejscowienie tych drugoplanowych postaci w akcji. Mają swoją drobną rolę, ale nie jest ona na tyle duża, żeby kompletnie zmieniać fabułę, ale też nie zapominamy o tych postaciach, więc jest to sprawne umieszczenie Pilafa i ekipy w korporacji Kapsuła. Myślę, że Hedo zostanie wykorzystany w podobny sposób. Może być na przykład wątek, że będzie potrzebny do czegoś większego, ale pewnie to zrobi i potem znowu usunie się w cień. Gamma 1 z drugiej strony jest postacią, która jest robotem stworzonym do walki, więc jego moglibyśmy poprosić o to, żeby użyczył swojej mocy, tylko raczej myślę o takiej sytuacji, jak chociażby znowu ta saga Moro, kiedy mamy wiele zagrożeń, wiele przeciwników jest na ziemi i wiele drugoplanowych postaci jest potrzebnych. Gamma 1 wtedy mógłby się bić z kimś na takiej samej zasadzie, jak na przykład Yamcha, Roshi czy Krillin się bili z kimś w sadze Moro. To były pomniejsze walki. Merus, myślę, że Merusa nie zobaczymy. Merus sobie tam odleciał ku zachodzącemu słońcu, został śmiertelnikiem, jest w galaktycznym patrolu, albo inaczej, nie zobaczymy go w wielkiej roli. Być może też będzie tak, że będziemy mieli jakąś scenę z Jacko i zobaczymy siedzibę galaktycznego patrolu i tam będzie Merus i zobaczymy, że on coś tam mówi, ale żeby on był wrzucony do historii jeszcze raz, tak mocno jak był, nie sądzę. Podobnie w przypadku Granoli. Myślę, że Granola, jeśli miałby zostać wrzucony do historii,
to może byłaby to kwestia na przykład ponownego sparingu z naszymi Saiyanami, może by go zaprosili na planetę Virusa, bo jeśli chodzi o jego zemstę, on już zapomniał o tej zemście. Zdecydował, że nie chce się mścić. Jeśli by teraz wrócił do tego pomysłu zemsty, to jego rozwinięcie postaci i to zrezygnowanie z chęci mszczenia się na Freezie zostałoby totalnie skreślone. Tak jak nie wskrzesza się postaci, które robiły poświęcenia, bo scena poświęcenia traci na tym, tak samo Granola mszczący się na Freezie, może nawet na Black Freezie, byłby bez sensu, bo cały rozwój Granoli w tej sadze polegał na tym, że on powinien porzucić tę chęć zemsty, bo tylko kontynuuje ten cykl, więc Granola mógłby żyć sobie razem z Monaito na swojej planecie i też odjechać ku zachodzącemu słońcu. Myślę, że to byłoby spoko rozwiązanie, ale nie ukrywam, że jeśli zostały mu 3 lata życia, to takimi 2 rzeczami czysto fanserwisowymi, które chciałbym z nim zobaczyć, byłby sparring z Vegetą, bo sobie to obiecali, i Turniej Mocy 2. Przepraszam, że to mówię, ale kurwa, Turniej Mocy 2 bym chętnie zobaczył. Już jako ostatnią sagę, taką po prostu, jak już nie będą mieli żadnych pomysłów, niech będzie Turniej Mocy 2, ale nie z 80 zawodnikami, tylko 7 wszechświat, który wygrał poprzedni turniej i 4 wszechświaty, które nie brały udziału w poprzednim turnieju, więc mielibyśmy 5 wszechświatów. I nie byłoby problemu, że w tych wszechświatach są postacie, które są silne, no bo ich nie znaliśmy, no nie, bo były najwyżej w rankingu, więc nie byłoby problemu z tym, że Goku, czy Vegeta, czy Broly, czy Piccolo, czy Gohan mają silnych przeciwników, bo nie wiemy, co jest w tych wszechświatach. Sorry, wychodzi ze mnie małpa, która bije w talerze, ale chciałbym coś takiego zobaczyć. Nie jest to mój najwyższy priorytet, ale wspominam sobie czasy, kiedy anime Dragon Ball Super wychodziło, wszyscy przeżywaliśmy ten turniej mocy i ja się po prostu cieszyłem, tak samo jak przy 19 odcinku Dragon Ball Daima. Jestem w stanie się z tego cieszyć, mimo tego, że fabuła była, no, taka, w zasadzie nic z tego nie wyniknęło, no nie? Nic z tego nie wyniknęło, ale fajnie się to oglądało. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli tak. Zostawcie komentarz z pytaniem, albo z przemyśleniami, albo z komentarzem do mojego komentarza, albo z komentarzem do komentarza do innych komentarzy. Nie wiem, po prostu coś napiszcie. Dzięki za to, że dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, a ja idę otworzyć małej drzwi, bo drapię bardzo agresywnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana. Oczywiście nie chodzi o moje drzwi, bo ja nadal mam w pokoju koc. Chodzi o drzwi do innego pokoju.